setki komentarzy internetu. Weź odwiedź tą knajpę, którą komentowałeś. No to dzisiaj to zrobimy. Jesteśmy w Gdańsku. I odwiedzimy pewną restaurację. Zaraz wam powiem jaką, chodźcie. Dzisiaj spaliśmy w montowni, dzięki Freeze'owi, ponieważ to jest ten budynek, gdzie jego ludzie są pozamykani właśnie w celach. Bez dostępu do światła dziennego, aby montować cały czas filmy Gen Z, dlatego tyle możecie oglądać odcinków. Na dole mają nawet stołówkę, zobaczcie. Przynajmniej ich karmią. Akurat jeden jest w izolatce, bo był niegrzeczny, coś tam źle zmontował i akurat mamy pokój. Mamy 8 minut spacerku do Panoramy. Jest to restauracja, którą odwiedzimy w pierwszym odcinku tejże pięknej nowej serii Ciumkaj Kuchnię. Powiedz, przywitaj się. Siema. Co? Na dworze jesteś? Ocena 4,2. A ile ocen? O, i jaki ty jesteś mądry. Właśnie o to chodzi, trzeba zadać to pytanie. Ile ocen? Ocena do oceny nie jest równa. Panorama jest od ponad 10 lat otwarta, ponieważ była w drugim odcinku pierwszego sezonu Kuchennych Rewolucji, to jest jakieś 200 lat temu. Mając 2000 ocen z takim stażem i mieć 4,2, to wcale nie jest źle i nie nastawiam się negatywnie. Mimo wszystko przeczytamy recenzję, bo to oznacza, że kilka osób musiało dać jedynkę, skoro mają 4,2 i jestem ciekaw tych komentarzy. Ty mieszkałeś w Gdańsku, nie? Tak, rok. I jak było? Czemu w Gdańsku? Tak. Bo się znasz chyba na Gdańsku. No. Czemu w Gdańsku są wszędzie dźwigi? Nie wiem, to są jakieś niemieckie rzeczy, słuchaj. Według mnie największym plusem Gdańska jest to, że jest blisko Gdyni, więc masz bliżej, żeby sobie pojechać do fajniejszego miasta, stary. Aleksander Slotakir 2 miesiące temu. Smutny budynek, ładny widok. Crappy waitress. Kazała nam usiąść i nie wróciła przez 20 minut, więc sobie wyszliśmy. W ogóle zauważyłem, że po angielsku ludzie są dużo bardziej krytyczni niż Polacy. To nie Amerykanie. Amerykanie są najbardziej po prostu Judgy? roszczeniowymi Tam. ludźmi. Może tak być. I Wrocławianie. We Wrocławiu też. Nie. Przyjechałem do niego do Wrocławia, wchodzę w aplikację z zamawianiem jedzenia i żadna knajpa nie ma wyższej oceny niż 7 na 10, nie? Wszystkie po prostu z beznadziejnymi ocenami. Mam takie, kurczę, Wrocławianie mają wysokie wymagania. No po prostu. Ale to dobrze, to dobrze. O Boże, podobno toalety śmierdzą. Sprawdzimy to. Będzie trzeba sprawdzić toalety. Będzie pójść z kamerą. Będzie trzeba. Wiesz, to też jest taki przypał, że ja już odcinek wrzuciłem z tej knajpy, więc ciekawe, czy naplują mi do jedzenia. to jest pytanie. Ale nie, chyba to byłem całkiem łagodny, w sumie nie pamiętam. Ty oglądałeś jakoś ten odcinek w ramach pracy domowej. No. Musiałeś obejrzeć ten film w ramach pracy domowej. Ty byłeś grzeczny. Bardziej to tam Magda Gessler była. Co tam było? Tam było coś z bułką tartą, że oni kupili z jakieś 2 tony bułki tartej. Tej paniery tyle. No takiej ilości bułki tartej w moim życiu nie widziałam. Powinni się nazywać tą restaurację bułka tarta. Cudownie śmierć. Cudownie śmierdzi, cudownie śmierdzi. Ten budynek często zauważycie wyjeżdżając z Gdańska, bo po co mielibyśmy tutaj być? Jest bardzo brzydki, rzeczywiście jest bardzo brzydki. Ale jakby w brzydocie jest czasami też urok. I tam jemy. I tam jemy! Madziu, nie widzę żadnej innej możliwości. Jesteś jak pyszny filet z dorsza. Bez ości. Madziu, czy weźmiesz mnie ze sobą na kolację? Proszę. Kto mówił przez żołądek do serca, miał rację. 99,6% ludzi potrafi czytać i pisać w Polsce. Ja nie. Naruciak, od lat nie gotujący, za to kochający jedzenie. Zdecydowanie kwestionowalny autorytet kulinarny, jednak nie można mu odmówić tego, że jeść lubi. Dezydery w życiu zjadł zdecydowanie za mało, ale Adamowi głupio było samemu chodzić po restauracjach. Ta zabójcza mieszanka niekompetencji i kompletnego braku profesjonalizmu przymierza Polskę w poszukiwaniu dań, które odmienią życie nie tylko ich, ale internautów. No oglądałem dzisiaj stawiono konia z rzędu temu, kto znajdzie drogę w ogóle do tej restauracji. Konia z rzędem temu, kto od razu znajdzie drogę. Do której? Które piętro? 16. Czemu nie ma tu nigdzie zaznaczone? Powinno być zaznaczone, nie? Ty, serio mega trudno trafić tutaj. What the fuck? Musicie zapytać tego, ochronę. Ja nie musiałem, bo ja widziałem odcinek dzisiaj. No tak, wy jesteście... Ja wziąłem dosłownie tą przygotowani. samą windę, którą wzięła Madzia. Idziemy tą samą windą, którą ona tutaj... Tu jej loczki były? Weź zrób dobrze. Właśnie, Stary, dziwnie się jedzie 16 pięter do góry. Ale też się trochę spada, jak się... Nie mówimy tego, nie. Afirmuję, że to już trochę... Dobra.
Jak nas wyje, to jeszcze lepiej. Ja wiem, którędy. Ojoj. Tam jest napis, dlatego wiem. Tu tak śmierdzi takim starym budynkiem, nie? Tak, takim Starymi ludźmi. szpitalem. No, efekt nie jest wow. Ale ładnie to wyglądało. Dzień dobry. Mamy rezerwację na godzinę 13. Na 3 osoby. Dla dwie. Możemy sobie gdzieś tam... Puszczone nie... Ale nie no, widok pierwsza klasa, człowieku. Widok jest fantastyczny. Wyrabiam sobie od razu pogląd na całe miasto. Ty, trochę duszno, nie? Tutaj. Jest ciepło. Ale to też, ja kiedyś mieszkałem na poddaszu, to się tak nagrzewa zawsze to piętro blisko dachu, więc to jest niestety chyba trochę jakby przekleństwo. Ale samo miejsce bardzo ładne, podoba mi się, nie? Jest takie, można powiedzieć, że modne. No dobra, to jedzonko tutaj mamy. Ewidentnie już okrojona karta menu, ale wciąż dużo pozycji. Więc trochę poszli na kompromis, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale w odcinku było, że tutaj było ze 100 tani przynajmniej, nie? I 10 razy za dużą kartę. Ale my nie jesteśmy restauracją typową, prawda? jest dużo ryb. I przykro mi, Dezy, wiem, że nie lubisz ryb, ale będziemy je zamawiać. Bo Magda mówiła, dawaj rybę. Co mówiła? Jesteśmy w Gdańsku, ja chcę zjeść rybę. Jestem w Gdańsku, co by pani zaproponowała z nadmorza? Tak mówiła. Tak zrobimy. Ogólnie w życiu tego nie zrobię, ja zamawiam tatara z łososia. Tatara z łososia, tak. Widzę twoją minę. Tatara z łososia zamówiły. Mówię tatara z łososia tylko dlatego, że na tym bardzo łatwo się jest Zatruć. zatruć to raz, ale wypalić też. No ja ponoszę tę odpowiedzialność za was, widzowie, żebyście wy tego nie musieli. Ja tego nie wiem. Lecimy, dzisiaj jest rybny odcinek, no bo tak naprawdę na tym się Magda skupiła głównie, nie? Ale zamówimy też jakieś mięso, ale ja bym zamówił też rybną zupę. Chociaż, wiesz co, ja nie wiem, czy ja chcę jeść zupę, jak to jest tak gorąco. Ja się cały spocę przy rybie. Albo zamówię, ale ty ją zjesz, bo ty nienawidzisz ryb. Jakąś jedną mączną rzecz byśmy zamówili, może tagetę z łososiem. Jaki psychopata w ogóle. No, nie wiem, czy chcę jeść ryby, bo się spocę. Ja mówię, ty ją zjem. Ty jesteś psychopatą? No, jestem. Dzień dobry. Czy możemy... chcesz kawę? Tak. Ja bym prosił cappuccino. Do jedzenia coś? Jeszcze nie wiemy, jeszcze patrzymy, Dobra, ale... cappuccino i ciasto. Tak, i jeszcze jakiś dzbanek lemoniady. Zwykle ci sezonowo z marakuje. Sezonowa, brzmi super. Dzięki pięknie. Restauracja jest dzisiaj pusta, ale to też dlatego, że jesteśmy chwilę po otwarciu o godzinie 13, więc pewnie dopiero tutaj ludzie zaczną przychodzić pewnie za godzinę, za dwie. No chcieliśmy trochę spokoju, chociaż słyszałeś to? Wciąż słychać odgłosy z restauracji, z baru. Wszystko dolatuje. I tutaj robi się to bardzo szybko głośno, tak jak Magda wtedy mówiła. Tak mówiła? Mówiła. O, sorry, no to człowieku, myślisz, że ja tego... Kto komentuje te odcinki, człowieku? No nie główne. My nie jedliśmy wczoraj kolacji, nie jedliśmy dzisiaj śniadania i specjalnie przyszliśmy bardzo Bo głodni. w pociągu jest. A, bo jedliśmy w pociągu, ale ten odcinek jeszcze nie widzieliście. Pewnie zobaczycie. Co są poliki? Poliki? No. Jak jest świnka, to jej wycinają policzki i ty je jesz. Okej. Patrz, tam jest generator chmurek w ogóle. Tam generuje chmurki. Też tak mówiłem, jak miałem 6 lat. Tak? No. Ale tak, ja tak myślę, co ja bym zjadł. Pierogi? Ja myślę, że powinniśmy przetestować pierogi. Tak? No. A jak byś jadł? Jaka tu jest kuchnia? Bo ja trochę tak nie jestem w stanie... Taka, której nie lubię, bo są takie rybne rzeczy, nie przepadam z rybami, jak mięsiwe, takie wiesz, konkretne mięsiwa, żeberka, schab z kością, takie... Okej, czy ty chciałbyś taki pity meat, tak? Taki... Co to znaczy? Taki fiku-miku mięsko, tak? To byś chciał. Na Ja... przykład takiego kotleta z pieczarkami i serem, tak? Nie, bo jak grzybów, pamiętasz? Zajebiście się dobraliśmy, kurwa, zajebiście się dobraliśmy. Ja stąd zdanie... Wszystkie babcie go nienawidzą. Nie, moja babcia obie świętej pamięci. Ty musiałeś nagrać moją reakcję na... Witam serdecznie. Witam. Poznałem, mogę się przywitać. Tak, cześć. Jestem szefem kuchni, restauracja Panorama. Siemanko. Oglądała pana odcinek. Tak. Fajnie, że pan do nas przyszedł. No bo chciałbym sobie zjeść. Nie ma sprawy. Ja polecam poliki wołowe.
Dobra. dania główne. Się to właśnie jest- pytałeś, czym są poliki wołowe. Co poliki wołowe? Z czym są? Czy z Czym? Ja mu powiedziałem, że policzki świnki. Tak, to są wołowe. A, czyli są naprawdę? krówka. Nie świnka, krówka. Wołowy, to wiedziałem. To jest nas taki top. Naprawdę Tak? polecam zamówić tylko poliki wołowe. Chcecie jakąś przystawkę, pasty? No trochę tego pozamawiamy, nie? A chce pan przyjąć nasze zamówienie? Mogę przyjąć. Dobra, to lecimy. Mogę przyjąć, ale muszę Pan nie ma gdzie mocno zapisać. mieć, ale najlepiej koleżanka zarobi. Dobra, to tak Więc zróbmy. ja tak wprost. Nie, bo tak zaczął pan tutaj już Tak jak wymieniać. panu mówiła, ten odcinek Flądra jest top też. No ja właśnie chcę flądrę, no. Kaczka. raczej. Udo z kaczki jest skonfitowane, też wszyscy chwalą, jest podane z jabłkiem. Jabłko jest z czerwoną kapustą, tak jak widzicie tutaj Dobra. na zdjęciu. Jest Okej. też żeberka. Wszystko mamy dobre, proszę pana. Wszystko dobre? Wszystko dobre. No to zobaczymy, nie? Zobaczymy. Pana odcinek top. Tak, top. Nie byłem zbyt, nie byłem niemiły. top. Nie, jest okej. Szefowa tam coś tam trochę powiedziała, że tam pan takie teksty rzucał, ale jest top. Dużo komentarzy nabraliśmy przez to. Też tam parę opinii na Google wpadło, że przez pana odcinek przyszli tutaj, że wow, restauracja po remoncie i tak dalej. No. To jest tylko ta. Mamy jeszcze drugą salę, ona nie jest po remoncie, dopiero w styczniu będziemy robić remont, ale trochę się zmieniło. No, moi widzowie pisali w komentarzach bardzo pozytywne rzeczy na Tak, wasz temat tak. i mówili, że Adam idź, zobacz jak będziesz akurat w Gdańsku, więc przyjechaliśmy, nie? I dzisiaj właśnie obczajemy was i tawerę dominikańską i sobie tak. Super, super. To jak państwo zamówicie, ja podejdę jeszcze. Spoko, Porozmawiamy, spoko, dzięki pięknie, że... Highlight. Nie chcę je zmówić do książula, tak nie podchodzą. Tylko to jest wtedy takie trochę, wiesz, bias, nie? Bo jeżeli tak przychodzisz na przypale, to zostaniesz obsłużony jak zwykły klient. Więc ja bym robił na zmianę. Raz do tawerny dominikańskiej, do której będziemy szli, wy jeszcze odcinku nie widzieliście. Zobaczycie dwie wersje odcinków. Jedną, gdzie jeszcze jakby właściciele nie widzieli odcinka i ja tam przychodzę zjeść. I jeden tak jak tutaj, że już widzieli. I sami powiecie, który jest ciekawszy dla was do oglądania. Dobra? Mamy deal? Adaś będzie cappuccino pił. Dobra, mi smakuje. Mi też smakuje. Oglądajcie odcinek, zostawcie suba i trzymajcie się, hej! Staliśmy na poczekanie. Na poczekaniu. To jest jakiś humusik chyba. Nie wiem, pani nie powiedziała nam za to. Oho. Oho. Nie, to już nie jest pasta do zębów. To już jest po prostu... Nie, dziękuję. Ale co ci nie pasuje? Chleb czy humus czy co? Jakby ci to podsumować? Jakbyś kurwa trawę z ziemią z melonu wziął do ryja. A lubisz humus ogólnie? Ale stary, humus ma smak jakiś. Ja sobie czasami, wiesz, mam humus na przykład taki z Biedronki, który sobie tworzy opakowanie i wiem, jak powinien smakować humus. Puka. Stary, może to jest, wiesz, ta bułka tarta. Zrobili pastę z bułki tartej, którą wywalili. Wieczorem. No nie ma smaku. Nie ma smaku. A to jest, nie wiemy czy to jest humus. Może takie ma być. Bez smaku? Bo jak miało, to się udało. Dobre? Co? Poczek? Namiana? No. I taka sezonowa. 13 lat temu. 13 lat temu była tutaj Magda Gessler. 13 lat temu miałem 12 lat. Nic smacznego. A, dzięki, pięknie, dzięki. No dobry ja. To jest? Tatar z łososia. Chyba za 40 parę złotych w ogóle. Tatar z łososia, 47 zł. Za takie coś. Zobaczmy, czy oddaje. O, dali chleb żytni. Ja jestem jednym z tych dziwaków, który lubi chleb żytni. By the way. A to guacamole naprawdę tu pasuje. To tak zajebiście jest posiekany ten łosoś. Naprawdę takie porządne kawałki są takie. Czujesz każdy tak jak gryziesz. Ja nie lubię jak jest dużo cebuli w daniu, bo uważam, że zasłania totalnie smak i to jest takie trochę tego. A tu jest takie danie, to jest cebula posiekana. Zajebisty. Nie no, zajebisty. Serio, to nie mam żadnych zastrzeżeń. Może cena jest dosyć duża, ale może to jest prawdziwy łosoś z Bałtyku. No to dawaj. Nie. Nie? Wszystko, czego nienawidzę w rybach, czego po smaku ryb, to no to pewnie jest dobre, no bo smakuje ultra jak ryba, taka z morza. Nie. Ja nie lubię ryb. Nie.
No pewnie dobre dla kogoś, kto to lubi. Ale nie dla mnie. Nienawidzę ryb. Możemy wszystkie ryby? Dobrze, że nie mają głosu. Bo tylko jakieś gówno by gadały. No, uwielbiam łososia. To jest moja ulubiona ryba. Zaraz po sandaczu oczywiście. A sandacz lubię. Sandacz smakuje jak kurczak, nie smakuje jak ryba. Sandacz jest taki kurczak, to jest kurczak wśród ryb, no. Dlatego lubię. To prawda, no. Bardzo dobrze pachnie. Ja kumam, że wiesz, że my się dzielimy i podzieliliśmy to na 2 talerze, ale to też musieliśmy na 2 talerze dzielić? Zupę rybną? Nie wiem, poprosiliśmy o jedno, to jesteśmy dwie, no. Pewnie jedna podzielona na pół chyba, czy nie? Nie, to już pewnie taka cała porcja. Tak, w niektórych knajpach tak podają zupy stare właśnie, takiej wielkości. Ile kosztowała? 29 zł. Nie, no nie ma tragedii, no. Chociaż łosoś, dorsz, to nie są jakieś mega drogie ryby, które są. Gdyby to był jakiś, wiesz, krab, homar. Wcale nie aż taka rybna. Widać, że jakby jest specjalnie rozcieńczana, żeby trochę nie zszokować gości. Bo to jest zupa, ale jest tak, z takim akcentem kremistym. Mają pysznego łososia tutaj. Naprawdę, ryby mają tu zajebistą. Oni sobie tak wzięli do serca, do psychy sobie wzięli to, co mówiła Magda Gessler. Jeszcze dorsza. No dorsz to wiesz, czasami może być totalnie tekstura. Dosłownie z Minecrafta. Dorsz też dobry. Według mnie jest zupka fajna. Rozmiar zupy rzeczywiście nie jest zbyt duży, no ale zupa to też ma być przystawka, nie ma się nią zapchać. Chociaż no, sami możecie zaliczyć 3 dyszki za taką zupę, to będzie dla was do przełknięcia. Mi smakuje. A ty da się... Ja chyba łyżki nie mam, wiesz co? Ojoj. No, to nie szkodzi. Nie. Aj. Czy? Wspominałem, że nie lubię ryb? Mówiłem coś o tym? Jak tyle skosztuje, to będzie... Zaliczymy, czy... Nie, musisz przynajmniej z każdą z tych ryb, które są w zupie, oraz łyżkę ze sobą. A to są różne ryby w tej zupie? Dorsz i łosoś, no. Jest więcej niż jedna ryba w tej zupie? No gdyby nie posmak ryby, to spoko. Ale nie czuć tak bardzo tej ryby, no. Czuć ten krem. Jakby tatar to była kwintesencja, jakbyś chciał zrobić stary potkę, żeby się zamienić w rybę, to byś musiał taki tatar zjeść właśnie, a to takie... Tylko skrzela ci wyrosną. No, łosoś smakuje jak spoko łosoś. Ja mówię to jako osoba, która nie lubi ryb. Nie wiem, czy wspominałem, ale nie przypadam z rybami. A łosoś jest okej. I teraz dorsz, tak? Pierogi były dobre. I dobre, pyszne. Dorsz jest smaczniejszy niż łosoś. Ty to jest... Ja bym zjadł taką zupę w sumie. Jaka przemiana bohatera, co się dzieje? Ta zupa rybna jest dobra. Ostatnio tak sobie jem tą zupę rybną. Ja myślę, że ja może jestem koneserem ryb. Że ja po prostu, wiesz, muszę pojechać do Gdańska, coś taką rybę prosto z morza i tylko taka mi smakuje, a nie jakieś supermarketu. Całą zjadłem. Patrz na to. Duzi dyzi. Kochani, policzki, wołowe, ziemniaczki oraz sezonowe warzywka chyba, jak dobrze kojarzę. A tutaj z kolei noga kaczki, bardzo, bardzo niewielka, bardzo malutka. Pierwszy raz widzę w ogóle aż tak małą kaczkę przy daniu jednak za 6 dych, nie? Za 6 dych, kurwa, taką kaczkę dostajesz. No, ale patrzcie, jak to jest malutkie. Bardzo zachęcająco wyglądają te no. Kurczeczki pyszne. Zajebista. Co jest? W tej serii mamy mówić czasami, że coś jest niedobre. No nie będę przecież kurwa wymyślał. Zapraszam. Pani się tego nie boi. Pani nie chce być w filmie, to pani nie będzie, spokojnie. Tylko my będziemy w tym. Dobra, super. Tak, jeszcze tagliatelle. Śmiesznie niewielka porcja kaczki, ponieważ jeszcze do tego tutaj przecież jest wielka kość. Zobaczcie, jak to jest mało mięsa. No, ja wziąłem tylko jeden kęs, nie? No. Kaczko się nie dajecie, jakby co. Ale za to jest dużo chyba klusek, żeby się zapchać. Kaczucha. No smakuje jak git kaczucha. Taka serio dobra. A no serio, jest malusia. 57 za taką kaczkę. Dosłownie jabłko jest 3 razy większe od tej kaczki. Nie no, to trochę przypiks, nie? Buraki w jabłku? O! A żeś otworzył tutaj Puszkę Pandory. Mega dobre. No mega spoko jest to danie, tylko mało kaczki, duże jabłko, duża cena. Pan bardzo nam polecał policzki wołowe, jakie są zajebiste. To zrobimy. Chyba
Jest dobrze to przygotowane? Mówię chyba, bo ja nigdy nie za bardzo lubiłem policzki wołowe. Ma taki dziwny posmak. Taki metaliczny. Wiesz, taki jak chuchasz, tak, nie? Taki metal, tak czujesz. Ale uwielbiam brokuły. Brokuł dziki, fajny. Wiesz co to? Brukselka. Jesteście... Nienawidzicie czy kochacie? Tylko tak można. Dobra, brukselka. Dobra, warzywa tak fajnie posolone. Zapraszam. Dzięki. Musicie wiedzieć jedno. Makaron z łososiem, sosem śmietanowym, szpinakiem. To jest moje ulubione danie ever. Ever. Więc jeżeli to będzie złe, to nie polecam knajpy. Ziemniaczki dobrze zrobione. Ten sosik chyba to jest coś, co mi tu najbardziej nie siada. Dziwne jest to danie. Powiem ci. Jestem ciekaw twojej opinii. Dziwne. Lubię jeść. Lubię jeść pierogi, pierogi. Dobra, to są poliki, tak? Potężne danie. W ogóle bardzo ładnie wygląda w kamerze. Bardzo ładnie. Chyba najśliczniejsze tak. Wiesz, mi się to najbardziej podoba, nie wiem czemu. Bo kocham pierogi. Ty próbowałeś tego w ogóle? No. Trochę bym przestraszyło to danie. A dziwne, nigdy nie jadłem takiego mięsa. Spływające się w ustach mięso. No. No, ledwo to ugryziesz, już to się rozpada. Ty mówisz, że metalicznie? No. Coś tu jest. Ale dobre, smakuje. Twój werdykt to jest dobry. Masz szparagę? Rzadko jem. Nie, szparagi nie będzie, bo szparaga się sika na zielono. Serio? Dobre poliki. Państwo tutaj przyszli przed chwilą, wychodzą właśnie, nie zostali obsłużeni w ogóle, w sensie nikt nie przyszedł do nich z menu, sami musieli wstać po menu, zobaczyli i wyszli. Trochę przypiks. Nie no, dobry pierog. Dobry. Pierog jest dobry. Co ja wam mogę powiedzieć więcej, no. Dobrze, że jest cebulka, to jest zrobiona dobrze jest od skwarki, fajna. Jak lubicie ruskie, to wam zasmakuje. Tak przyszło pod ręce, to nie wiem, spróbuję. O, pierogi. Jak zwierzę okoliczności, że akurat wziąłeś pierogi next. O, nie. Wygląda ładnie. Wygląda ładnie. Co to jest kwarka? No, patrz jest git. No mówię, że to spoko. No to ciasto trochę takie mocno ta forma jest taka trochę twarda. Ale spoko. Smaczne. Lubię pierogi. Flądra na patelni. Identycznie jak Magda Gessler. Fajna jest specyficzna ryba, bo w niej ogólnie domyślnie nie ma zbyt dużo mięsa. I też smakuje dosyć specyficznie. Nie każdy może usiąść. Poza tym ma ości. To trzeba uważać. Że tu jest jeszcze jedna. Więc macie dwie kawałki flądry. To jest fajne. Cześć. No na razie tego. Jesteśmy po kaczce, byczkach wołowych, trochę już pieroga spróbowałem i teraz właśnie flądrę ogarniam. Chcę tylko powiedzieć, że jeżeli to będzie dobre, to macie przechapane, bo to jest moje ulubione danie ever w ogóle. I jest podane super. I na razie... To najpierw wtedy spróbować jako ciepłe? pierwsze, bo makaron dochodzi na bieżąco. To i poliki. Tak? Czyli to wpierw, tak? To teraz. No to I dobra. od razu połączenie z polikami. No dobra, nie, już poliki mam za sobą. No dobra. Powiem ci, że łososia macie jakby świeżego w ogóle? Bo zajebisty jest. No, ale naprawdę jest mega dobry. W sensie łososia macie genialnego w zupie rybnej, to wyłapałem, że jest naprawdę bardzo, bardzo dobry, taki wyrazisty. Tutaj makaron od Płocka, wiadomo, makaron od razu powiem szczerze, nie robimy sami. Nie robicie sami? To jest włoski makaron kupiony od włoskiej firmy Terino. Terino, okej. Tak, losoś świeży, gorgonzola. Nie no, łosoś jest... Makaron jest dobrze ugotowany, jest gituba. Ja osobiście nie jestem fanem pomidorków cherry, lubię ich ogólnie. Zobaczmy. Też są ok. Ale łosoś top. Jeżeli lubicie łososia, tutaj się nie zawiedziecie. Jest zajebiste. Po prostu już to problemy innych dania mają dobrą dostawę łososia. Zarezerwuję to. Mogę ci dać trochę, ale ja chcę to zjeść potem. A dasz mi spróbować, czy będziesz już... Dam ci spróbować. Chowaj sobie No pod dam ci stół. spróbować. Konkretny, o. Tak, łososia macie super. Tylko, że ty nie wziąłeś w ogóle łososia. Wziąłem. Nie, wziąłeś tylko i wyłącznie... Chowałem tam łososia, był. Ta? No był. Tu pierwszy się dostawał. Słuchaj. Gnoju, teraz skończysz jak ta flądra. Wziąłem To jest kęsa. taki niejadek ryby, więc ja muszę cię pilnować. Potem co wziąłem następnego. Czekaj, jeszcze muszę skosztować. Daj mu! Smaczne. Pyszne. Bardzo mi jest. smakuje. Idziemy dalej. No dobra. Flądra jest strasznie niewygodna do jedzenia. Sucha.
według mnie zbyt delikatnie przyprawiona. Na razie najgorsze co to jest. Serio. Nie ma smaku. Taka wysuszona na języku. Gdybym ja zamówił tylko to bym się zawiódł. Nie. Może ta dolna ma jakiś taki, wiesz, większy wyraz, czekaj. No to nie ma smaku. No poważnie, nie ma smaku. Ja bym wtedy to nie zamówił już nigdy więcej. Jakby co. No dobra, dezaty. No dobra. Jestem ciekaw twojej opinii na temat flądry. Ja też jestem ciekaw mojej opinii na temat flądry. To jest coś, co Magda Gessler bardzo hypowała. Co I mówiła? według mnie to jest najgorsze, co tu jest. Co mówiła? Dobry. Fajne, bo nie rzuci ryby. Nic nie czuć. Czuć smutek i cierpienie ryby. Może tak, ja nie znam się na rybach, ale no nie czuję smaku żadnego. Czuję się, jakbym zjadł sobie taki kawałek kartonu. Jakbym wypił sok jabłkowy, albo był człowiek głodny, bym zgniótł ten karton i sobie wpylił kawałeczek po kawałeczku. O Boże! Tylko nie czuję Ale już to jest jabłka. to, ja się z tą zgadzam. No To jest jak kartonik. karton. Ale może cytryną nie polałeś dlatego. No ale kurwa człowieku, ty naprawdę uważasz, że cytryna uratuje. Może karton z cytryną będzie dobry. No właśnie. Zajebiście. Bardzo mi to smakuje, to też jest dobry, ale trochę, jak myślę o cenie, to straszne trochę. To jest dobre, to Jak pominął. lubię pierogi. Kocham pierogi. Pierogi będą całe twoje. Myślisz, że się stradujesz po prostu pierogi Tak, na to? to jest trade, jakby to jest trade. Jakby ty weź pierogi, ja wezmę tego makaron z łososiem. Dobra. Idę zobaczyć kibel. Idę sobie na poranną kubkę i zobaczę. Jestem ciekaw, bo w recenzjach mówili, żeby zdać na kibel. Mogę wam powiedzieć. Proszę używać szczotki klozetowej. Proszę wyciągać kurwa kibel. No nie, no trochę strasznie, nie? Ale to niestety chyba nie należy do nich nawet ten kibel, więc może dlatego. Jak tam kibel? Nie no, straszny jest, straszny. Co? O, Serio? no według mnie, jak na wystrój bardzo ładnej restauracji, to... Ale tak wydaje mi się, nawet nie jest ich toaleta, że to jest toaleta jakby budynku. Że to są jakieś, wiesz, te biurowce dookoła i że to jest taka, wiesz, publiczna jakby toaleta, znaczy publiczna, w sensie to administratora tego budynku, nie? No, ale przydałaby mi się tutaj po prostu ich własna łazienka, bo to trochę psuje klimacik, jeżeli ktoś chce sobie pójść potem do toalety. Stary, nie wiem o co chodzi, ale pani przyszła i pierogi zabrała. Co? No, już nie ma ich nagle. Naprawdę? No, były i nagle ich nie ma totalnie. Ja nie wiem, co się stało z nimi. Czy ty zjadłeś wszystkie pierogi? Pani zdążyła przyjść je zabrać, a teraz mnie okłamuje, że ona je wzięła? Robisz to? Zamówmy może jeszcze raz po prostu. Skosztujemy na spokojnie. Wystarczy ten makaron. Ja tak czy tak się raczej sturlam stąd. Dużo. Dostaliśmy prezencik, a do samego rachunku dostaliśmy w ogóle rabat. Ale my za to daliśmy tłustym napiwkiem, żeby nie było. Wylewać się życie. No, wylewa, więc go wypijmy, bo się wylewa. Bez alkoholu. Na pewno by tak Nie, jest okej. Jest fajnie. W ogóle to jest miłe. Uważam, że takie, byłem już w knajpach, na przykład Mokotowska 69, gdzie właśnie taki akcencik na końcu w formie dania takiego szotu i bimberku był naprawdę dobry. Dzień dobry. Przywitać. O, chyba kojarzę. Pier Maja, bardzo mi miło. Ja witam, Adam. No bardzo nam miło, że nas odwiedziliście. No widzowie mówili, że muszę tu wpaść i zobaczyć, co tam u was. No i jak? Co powiesz? Ej, to będę z wami szczery, totalnie, No, co? szczery, tylko szczery. Nie, no bo jesteście bardzo fajnie otwarci, to będę mówił. Tatar z łososia, genialny. Mega mi smakował, jest jakby super. Pewnie dla niektórych to może być trochę przestraszyć ich cena, ale według mnie warto. Był przepyszny. Inflacja, pamiętajmy, inflacja. Tak. Ale wydaje mi się, że jeżeli wybierzecie świeżego łososia, to pewnie ten łosoś nie kosztuje dużo. A Więc tatar, no to musi być dobrej jakości, nie? Ryba nie może być... no totalnie. Wydaje mi się, że jeżeli bym miał jakby znaleźć największy plus właśnie to jest to łosoś. Jest przepyszny, jest dobrze przyrządzony, jest jakby idealny. Kaczka mnie zszokowała, że taką małą daliście. Że to jest tak mała porcja kaczki. Jakbyś zjadł to wszystko, jeżeli mógł sobie pozwolić na tyż, Nie byłbyś w stanie coś nie wiedzieć. byłbyś w Tak? stanie. Porcja ponad 400 I tutaj ja gramów. też coś dodam od siebie. Zmieniliśmy troszeczkę też politykę serwowania dań u nas w restauracji, bo wcześniej nasze porcje były olbrzymie. Pamiętam. I powodowało to... Pół litry zupy. Zjedli jedną zupę, nie byli w stanie skosztować nic innego. Co są jeszcze po połowych?
Nie, super. To jest nasz hit. No. Od razu powiem. Odkąd jest w To karcie, jest cieszy nasz się największą popularnością. Tak? Ja bardzo dawno nie A, wiem okej. takiego dania. My się totalnie nie zgodziliśmy, nie? Bo mi tak średnio podeszła, a ty bardzo ci się spodobała, nie? Puszczony przez 5 godzin w piecu przy niskiej temperaturze. Dalej wydajecie kupę kasy na piec? No pamiętam, że Jeszcze stoi ten stary. A, jeszcze dostanę, okej. Inwestycje powoli. A jak wam się podoba sala? Sala bardzo ładna, widok u was robi jakby furorę, ale jeszcze chciałem dojść do flądry. Według mnie nie miała smaku. Nie jest No i według mnie to było chyba, To jest zdanie jeszcze to było pani nasze największe Gessler. rozczarowanie. Według mnie z tych wszystkich rzeczy, Trzeba żeby z wami szczerze. skierować Magdy Gessler. Ale ja to Jednak zrobiłem to, powiedziałem, że ona się najbardziej na to nakręciła i według mnie to jest jakby z tych wszystkich dań, które jedliśmy Ale dzisiaj. dziękujemy za uwagę, bo mimo wszystko też obronnie tu trochę flądrę i tak mimo tego, jakiej to jest, jaka to jest ryba, jak ona jest podawana, ile jest tego mięsa w niej, to i tak goście ją często wybierają przez to, że jest właśnie rybą pani Magdy. Wszystko było zmienione oprócz tej flądry. Wszystko. Tak? Są każde danie. No, szef, Okej. szef woli tą flądrę mieć w karcie jakby pamiątkę o... Rozumiem. Kochani, ja was polecam jak najbardziej, ja bym tutaj Dziękujemy przyszedł z jeszcze tego raz. serca. Jak wpadnę jeszcze do Gdańska kiedyś prywatnie, to z chęcią tutaj przyjdę. Zapraszamy. Możemy jakieś zdjęcie? No jasne, że tak, jasne. Spokojnie. Czy spodziewałeś się, że w pierwszym odcinku tej serii przyjdzie do ciebie szef kuchni i szefowa i wszyscy będą rozmawiać z tobą o tym, co sądzisz? Wiesz co, no, w sensie nagrałem z tego odcinek, nie no to tego, to chyba to przeczytali. No, ale wszyscy byli bardzo mili. Najedzony? O. Wibruje winda jak zjeżdżasz 16 piętra. jak masz paniki, czy masz portfel. No możesz nie tuptać w windzie, proszę? Nie. Ja wiem, że chciałbyś to jako komedian efekt. Poproszę tego nie rób. Nie. Trzymasz Czemu? mnie w górę? Trzymam ci nogę, żeby się nie tuptał. To jak wibruje, co jest? Jezu, no to jest winda, w starym budynku, coś się może stać. Idziemy z panem boję się wind. Ja? Niczego się nie boję. Nawet śmierci. Widzenia. Smacznie, miło, no i fajnie, nie? Druga restauracja z pierwszego sezonu Kuchennych Rewolucji naprawdę zrobiła wrażenie. Bardzo optymistycznie zaczynamy tą serię, ale jeżeli myślicie, że każdą knajpę, którą odwiedzimy, będziemy w takich happy klimatach recenzować, to się mylicie. My już jesteśmy po kilku odcinkach, które nagraliśmy m.in. w Warszawie i nie zawsze było tak pięknie i żeby być szczerym, musieliśmy być oschli i ostrzy, ale przede wszystkim szczerzy. Dla was, dla widzów. Brzydki budynek, brzydki korytarz, ale restauracja piękna, jedzenie bardzo smaczne, ludzie mili, a restauracja praktycznie w połowie zapełniona. Od momentu, w którym my przyszliśmy do pustej o 13, to już teraz jest tam życie. Widać, że się rozwijają. Pani mówiła nam, że otwierają już kolejne pozycje, więc wydaje mi się, że idzie im dobrze. Więc wydaje mi się, że można polecić, powiedzieć, że rewolucja była udana. Zobaczcie, co będzie w kolejnych odcinkach. No i zostawcie łapkę w górę. Cześć!